Siemanko, od zawsze byłem PC-ciarzem i na konsoli grałem tylko w ekskluzywy. Na Steamie mam jakieś 150 salaków, ale tylko krowa nie zmienia zdania. Zaczynam zabawę z platynkami, a pierwszą z nich będzie God of War z 2005 roku. Gra, do której mam olbrzymi sentyment, bo tłukłem w to u mojego kumpla na chacie. Bez zbędnego gadania, zaczynajmy. W swojej głupocie uznałem, że jedyny odpowiedni poziom trudności to hard, bo przecież grałem w Gowa za dzieciaka parę razy. Oj, jak się myliłem, co gra pokazała mi w jednym tyci malutkim momencie, ale o tym później. Intro gry jest krótkie i tylko pokazuje, co wydarzyło się rano 26 grudnia 2000 roku w Katowicach. Szybki skok 3 tygodnie do tyłu i jesteśmy na Aegon Sea, czyli pierwszym poziomie gry. Jeden wielki tutorial walki, przedsmak boss fightów w postaci walki z wodnym wężem. Parę chwil potem znajdujemy antyczny portal, który w jakiś sposób znalazł się na łódce, najwyraźniej Grecy umieli w dźwigi. Gadamy z Posejdonem, a on daje nam pierwszą i według mnie zarazem najmocniejszą, czy też najbardziej użyteczną magię, czyli gniew Posejdona. Za to wpada pierwsza trofka, 1,21 gigawatts. Chwilę później wychodzimy na powierzchnię łodzi, a na górze nie ma kryształu, tylko wąż, a tak naprawdę jest to hydra. Po szybkim i łatwym bossfightie ładujemy się do dzioba stwora i zabieramy klucz kapitana, przy okazji zrzucając go w gardziel bestii. Dostajemy kolejną trofkę. It's a huge one. Krótki powrót do zamkniętych drzwi, które mijaliśmy, i cinematic, gdzie dowiadujemy się, że Kratos zrobił coś złego, ma wizję, co go męczą, trzeba zabić Aresa, bo odbiła mu szajba i niszczy Ateny. Athena nie lubi niszczenia Aten, bo Ateny to miasto Ateny, więc pływamy do Aten. Jednak zanim wyjdziemy do portu, mijamy w kajucie dwie nagie ladacznice. Za interakcję z nimi, to na pewno nie jest stosunek, bo wiadomo, że seks nie istnieje, łapiemy następny pucharek, Rock in the Boat. Na następną trofkę długo nie musimy czekać, bo po wjeździe windą na górę spotykamy po raz pierwszy Minotaury. Po ich eliminacji wpada Matador. Pociąg nie zwalnia, bo po krótkiej zagadce ze skrzynkami natrafiamy na kolejny portal, tym razem rozmawiamy z Afrodytą. Śmieszne jest to, że jako jedyna nie daje żadnej magii, tylko każe ci ją zdobyć, urywając łeb Meduzie. Meduza pada, sami zgarniamy nowy czar bez jej pomocy i trofkę, Rocking Out. Po kilku potyczkach przez Road to Athens, po drodze trafiając na wielkiego jak wieżowiec Aresa, trafiamy na główny plac, gdzie wchodzimy na Rooftops of Athens. Na tym etapie rozmawiamy z Zeusem przez analogiczny portal jak wcześniej, a on pozwala nam władać swoimi piorunami, czyli w skrócie otrzymujemy atak dystansowy, który przydaje się dosłownie w paru sytuacjach. Tak czy siak wraz z mocą, wielki spoiler alert, ojca, koniec spoiler alertu, wpada pucharek. Bolt Action. Na następnym levelu, czyli Temple of Oracle, trafiamy na sekwencję, gdzie trzeba posągami zablokować dziury, przez które wylatują i atakują nas harpie. No hej, z tej strony montażysta. Luigi z niewiadomych powodów postanowił przesunąć kamerkę w miejsce achievementów, więc nie będzie ich widać przez następną chwilę. Totalnie umyślnie i nie przez przypadek, zamiast otworzyć skrzynkę, aby zyskać manę, otworzyłem ją w niewłaściwym momencie i zdobyłem HP, gdy pasek był pełny. Za ten ekspercki, gamerski play zgarniamy Zero Health equals Bronze Trophy. Dosłownie parę kroków dalej wpadamy na wyrocznię, która nawiasem mówiąc jest naszym celem, bo tylko ona jest w stanie powiedzieć, jak można zgładzić Boga. Tak się składa, że nie jest w nastroju do rozmowy, bo wyrywając się harpi utknęła na linię. Sam początek jest spokojny, ustawiamy kolumny, aby wspiąć się na wyższy poziom. Gdy tylko to zrobimy, odpala się timer, z którym związany jest następny acik. Trzeba ją uratować 10 sekund przed czasem, co jest dosyć łatwe, po prostu biegniemy przed siebie, a gdy nie wyjdzie, po prostu resetujemy od checkpointu. Tak czy inaczej dostajemy Don't Leave Her Hanging. Wyrocznie opowiada o tym, że jedyne co pozwolił katrupić Aresa to puszka Pandory ukryta głęboko w świątyni na plecach uwięzionego Tytana Kronosa. Przebiegamy po wielkim mieczu, który potem będzie mega ważny, ale teraz czas na najlepszą lokację w grach komputerowych, czyli kanały, korytarz z oponentami i nic więcej. Wychodzimy w miejscu, gdzie widzieliśmy Aresa i skręcamy na Desert of Lost Souls. Musimy ukręcić łeb 3 syrenom, które znajdziemy nasłuchując śpiewu. Gdy tylko się to uda, otwiera się przejście, przebijamy się do trąbki od wezwania wyżej wymienionego Kronosa. Po wybiciu wszystkiego, co się rusza, otrzymujemy trofkę Don't They Ever Shut Up. Tak oto wpakowaliśmy się staremu na plecy. Czas na wjazd do świątyni Pandory. Pierwsze, co nas czeka, to centrum, czyli Rings of Pandora, który jest hubem pomiędzy 3 wyzwaniami. Jednak zanim je zaczniemy, znajdujemy kolejny portal, dzwoni do nas Artemida i daje nam alternatywny oręż, czyli ostrze Artemidy. Pucharek Swordman jest w naszych łapskach. Dosłownie 2 minuty potem, w trakcie walki na starcie lokacji Challenge of Atlas, wykręciłem 100 ciosów w jednym kombosie, co zostało nagrodzone trofeum Hitman. Po rozwiązaniu paru prozaicznych zagadek typu przebiegnij i zbierz, aktywujemy pułapkę. Ściana z kolcami chce nas zgnieść i musimy pokonać kilka fal wrogów. Jako że są to same cieniasy, po paru użyciach gniewu Posejdona dobijamy 200 hitów w kombosie i wpada acik. Hitman 2
Pod sam koniec poziomu natrafiamy na wielką statuę Atlasa. Zanim zrobimy cokolwiek, wskakujemy za niego i otwieramy skrzynkę z jednym z 2 kluczy Muz, co będzie istotne potem. Zdobywamy wajchę pozwalającą podnieść wielki kamulec na barki posągu i za pomocą innej wajchy pakujemy owy kamulec w bramę, tym samym kończąc Challenge of Atlas i zgarniając Get the Balls Rolling. Zabieramy czachę syna architekta świątyni i szybkim skrótem wracamy do Rings of Pandora. Po drodze dowiadujemy się, że Kratos był wielkim spartańskim generałem i podczas skazanej na porażkę walki z barbarzyńcami zaprzedał duszę Aresowi, by ten mu pomógł wygrać. Wkładamy czachę, która okazuje się kluczem do drzwi i przebiegając się po walcu sunącym wokół pomieszczenia płynnie przemieszczamy się do drugiego z wyzwań, Challenge of Poseidon. Na samym jego początku spotykamy nowy typ oponenta, czyli Cerbery. Za przeżycie tej potyczki dostajemy Roll Over and Die. Kontynuując przygodę trafiamy na wielki łańcuch wystający z podłogi. Rozpoczynamy wspinaczkę po półkach, ale zamiast na szczycie udać się w lewo, kierujemy się w prawo, gdzie w skrzynce czeka na nas drugi i ostatni klucz mus oraz trofka, Key to the Success. Wykorzystamy je potem. Następna zagadka to następne trofeum. Wchodzimy do najbardziej kontrowersyjnego pomieszczenia w grze, czyli pokoju ofiary. Cały myk polega na poświęceniu żywej istoty w ogniu, by przejść dalej. Pierwotnie na PS2 był tu uwięziony żołnierz błagający o litość i krzyczący w niebogłosy podczas kremacji. Reedycja HD na PS3 podmieniła go po prostu na podstawowego moba z początku gry. Najwyraźniej wyrywanie głów szkieletom czy przecinanie w pół wrogów jest w porządku, ale to trzeba było cenzurować, żeby pod rekonstrukcję wydarzeń z obozu tego nie podpięli. Finalnie robimy co trzeba i dostajemy Totally Baked. Najwyraźniej Bóg wody Poseidon lubi ofiary z całopalenia, jak taki jeden, bo w następnej sali dostajemy jego trójząb i zaczyna się jedna wielka sekwencja z pływaniem. W wodzie trafiamy na najady, czyli takie miłe duszki z mitologii i za pójście z nimi w ślinę dostajemy oko Gorgony albo pióro Feniksa. Wcześniej o tym nie wspominałem, ale każde 5 zwiększa odpowiednio pasek życia lub many. Za pierwszego buziaczka zgarniamy pucharek Splash. A że ona w naszym przypadku dała ostatnie potrzebne oko Gorgony do wymaksowania HP, to wpada też Kratos Marble Collection. Wracamy znowu do centralnego huba z kręgami, ale tym razem zatrzymujemy się na chwilę, żeby wykorzystać klucze mus i otworzyć ukrytą komnatę w zewnętrznym pierścieniu. A warto to zrobić, bo daje to dużo expa, powiększa pasek zdrowia i many, dokładnie o tyle, ile daje zebranie całego setu oczu Gorgon lub piór Feniksa. Wskakujemy do wielkiego zbiornika wodnego i wkraczamy na teren ostatniego wyzwania, Challenge of Hades. Hades chyba. Challenge of Hades. Aby sprogresować przez drzwi, trzeba złożyć ofiarę z centaurów, które wbiegają na arenę po interakcji z wrotami. Cały myk polega na tym, że nokautujemy je w 2 kręgach w sali. Po całej procedurze inkasujemy trofkę Beat a Dead Horse. Potem kolejna ofiara, jak na Hadesa przystało. Wybijamy wszystko, co się rusza w labiryncie, unikamy wielkich kul ognia i wkraczamy na chyba najtrudniejszą sekcję platformową w całej grze, gdzie balansujemy na cienkich belkach. Jakikolwiek otrzymany cios kończy się zgonem. Tutaj, używając zmysłu gamera, totalnie specjalnie zeskoczyłem tyle razy, że gra zaproponowała zmianę poziomu trudności na łatwy. Za to dostajemy wątpliwą nagrodę w postaci pucharka. Getting my ass kicked. Teraz czas na boss fight, a dawno żadnego nie było. Generalnie pierwszy gof jest bardzo biedny, jeśli o to chodzi. Walimy wielkiego byka po kasku, aż do ogłuszenia, potem quick time event, później wystrzał ładunkiem na twarz i tak w kółko, aż nie padnie. A jak w końcu padnie, dostajemy Achika, Take the bull by the horns. Szybka podróż za bramę, wyrywamy kolejną czaszkę i powrót. Najwyraźniej każdy bóg w Grecji był starym zwyrodnialcem, bo Hades za kasację bestii obdarowuje nas ostatnią już magią. Armią Hadesa właśnie. Chociaż w sumie to do Hadesa pasuje. Szybka pokazówka i trofka Soul Search jest nasza. Ostatnia wizyta w Rings of Pandora. Wkładamy czachę, Poseidon spuszcza się, znaczy wodę spuszcza z pomieszczenia, ustawiamy wszystkie tytułowe okręgi i kręcimy diamencikiem. Posąg leci w górę, pół świątyni się wali, ale za to mamy windę. Tutaj poznajemy ostatni typ wroga i zarazem taki, co najwięcej krwi napsuje, czyli satyry. Wbijamy ich w glebę i za ten piękny czyn dostajemy Scapegoat. Oglądamy cinematic, gdzie dowiadujemy się, że po tym jak Kratos podczas wcześniej wspomnianej bitwy zaprzedał duszę Aresowi, ten zszedł na pole i wyrżnął w pień wszystkich. Nasz generał dostał swoje ostrza chaosu na łańcuchach, co są chyba najbardziej dojebanym orężem w dziejach, i urżnął łeb dowódcy barbarzyńców. Przed nami ostatnia prosta do puszki Pandory, czyli Cliffs of Madness. W dużym skrócie trzeba znaleźć 2 naszyjniki, które pozwolą nam przedostać się do grobowca z ostateczną bronią. Pierwszy zdobywamy w zagadce przypominającej Tetrisa. Tutaj zgarnąłem ostatnie pióro Feniksa, które wymaksowało pasek many, a to z kolei nagrodziło nas osiągnięciem Stick it in their cup. Druga zagadka to czasówka, gdzie trzeba przemieścić skrzynkę jak najszybciej, aby sięgnąć półki, bo inaczej zostaniemy przebolcowani palami. Podnosimy drugi naszyjnik i wpada trofka Kickboxer.
Używamy obu naszyjników i przechodząc dalej, kolejny cinematic. Podczas jednej z misji w służbie Aresowi, Kratos olał ostrzeżenie miejscowej wyroczni i opanowany rządzą krwi wszedł do świątyni, a tam zrobił to co Rosjanie w Katyniu. Widok ostatnich ofiar przeraził go. Ale na razie wiemy tylko tyle, że stara baba o szablozębnym zgryzie jak Dawid Jasper go wyśmiała i lecimy dalej. Wpadamy do Architect's Tomb po krótkiej zagadce z dźwigiem. Wyrywamy czaszkę żonki architekta, mijając truchło samego architekta świątyni i od razu używamy jej jako klucza. Trofka Headhunter wpada na konto. Teraz jedyne co dzieli nas i puszkę Pandory to taśma produkcyjna temu obsługiwana przez małych Azjatów. Długa, wyczerpująca i w szczególności irytująca walka kończy się po paru przewalcowaniach. Ciąg za wajchę i oto ukazuje się ona cała na biało. Skrzyneczka ze wszystkim co złe. A my za jej zdobycie otrzymujemy The Power to Kill a God. Hehe, bo wiecie, to dostaliśmy i taka nazwa achievementa. W momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, jak my do cholery mamy przetargać ten złom znowu do Aten, bo przecież ten Kronos to pewnie cały ten czas sobie popierdalał przez pustynię, to Ares ściąga nam ten ciężar z barków i w sumie przy okazji przebija nam klatę na wylot. Trud skończon. W trakcie agonii nasz słodziak wspomina, że te dwie ostatnie osoby z wizji to jego żonka i dziecko, które to Bóg wojny pokryjomu umieścił w świątyni. Stara baba przekleła naszego greckiego Jacka Jaworka, pokryła mu skórę prochami swojej rodziny i przyszedł przemianę jak Michael Jackson w śnieżno-białą karnację. I teraz wiemy, czemu w ogóle to wszystko robimy. A jednak nie umieramy, bo lądujemy w Hadesie, w piekle w sensie, a nie w Bogu, choć to by było w sumie ciekawe. Co? Spotykamy starego kumpla z początku gry, znowu zrzucamy go w odmęty, tym razem nie do bebechów bestii, ale tym razem na dno piekła. Cały ten poziom w Hadesie to skakanie po platformach z kości i walka z infernalnymi odmianami wszystkich oponentów. Wyjątkiem są tu tylko wielkie walce z kolcami, po których musimy się wspiąć. Musimy to zrobić nie spadając z tych walców ani razu, a dostaniemy za to pucharek o nazwie You Got the Touch. Wyłazimy z piekła po linie, bo na szczęście jakiś stary dziad zaten przekopał się do piekła. Podejrzany ten dziad na pewno nie jest Bogiem czy coś. Ha 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 ha. Po opuszczeniu Hadesu zgarniamy trofkę. Get me a beer, kid. W końcu docieramy do final bossa, tytułowego boga wojny Aresa. Najmądrzejszy to on nie jest, bo się flexuje puszką Pandory zamiast ją wykorzystać. Tak więc Kratosik pyk z pioruna w nią, otwiera i sam rośnie do rozmiarów wieżowca. Ares okazuje się mutantem i wyrastają mu mechaniczne szpony z pleców. Pojedynek Godzilla kontra Mecha Godzilla, czas zacząć. Mały disclaimer. Jeśli zginiemy podczas pierwszej fazy walki, trzeba za każdym razem dymać od save'a, otwierać skrzynki, żeby się zregenerować i skipować tą cutscenkę, co po paru razach jest mega irytujące. Na szczęście pierwsza faza jest w miarę prosta, bo z ostrzami chaosu po całej podróży jesteśmy bardzo obeznani. Druga faza to miejsce, gdzie zacząłem wątpić i powód, dlaczego wybór poziomu hard nie jest najlepszym pomysłem. Ares obciąga, to znaczy wciąga Kratosa do czarnej dziury i robimy cosplay starego wracającego z mlekiem, to znaczy zataczając się obolały po nocnej libacji, otwieramy wrota, a w środku domu czeka przerażona małżonka i dziecko. Polskie realia zostały dobrze odwzorowane. Tutaj walczymy z karykaturami głównego bohatera. Sęk w tym, że sami twórcy otwarcie przyznali w jakimś wywiadzie, że ten segment nie został dobrze przetestowany i zbalansowany. Wrogów jest mnóstwo, a każdy z nich pragnie tylko jednego, czyli to, co kibic Widzewa chce zrobić kibicowi ŁKS-u i vice versa. Możemy rodzinkę leczyć poświęcając swoje punkty życia, ale gówno to warte, bo po sekundzie dostajemy cios i zarówno żonka, jak i my tracimy olbrzymią część życia. Na godzinę tu utknąłem i uśmiechnięty skończyłem streama, bo późna to już była pora. Swoją drogą zapraszam na streamy na twitch.tv/Luigi. To wszystko, co tutaj robię na live. Następnego dnia sprawdziłem, jak to robią speedrunnerzy. Zanim jednak powróciliśmy do drugiej fazy, wykorzystałem jeden trik, żeby wyekspić każdy oręż i magię na max level. Quick Time Event, który kończy etap 1, ma 3 fazy. Najpierw maszujemy kółko, a potem klikamy guzik, który wyświetli się na ekranie 2 razy. Trik polega na tym, że po kółku i pierwszym guziku dostajemy gigantyczną ilość doświadczenia, a potem ostatni prompt olewamy. Powtarzamy motyw w kółko aż do zdobycia tylu expa, ile potrzebujemy, co nie stanowi żadnego problemu, bo za każdym razem Ares wypluwa też manę i życie. Po wymaksowaniu wszystkiego wpada trofka Seeing Red. Wracamy do znienawidzonej drugiej fazy. Zrobiłem to tak. Pierwszych oponentów bijemy normalnie, a gdy czujemy się przytłoczeni, to znaczy wrogowie oblegają rodzinkę jak hieny, odpalamy Rage of the Gods, co zeruje koszt rzucania zaklęć. Wtedy na zmianę gniew Posejdona i armia Hadesa. Gdy kończy się Rage, upewniamy się, że ostatnią rzeczą, którą rzucimy jest armia, bo podrzuca ona wszystkich wrogów w powietrze, przez co mamy tyle spokoju, że możemy na spokojnie przytulić się do rodziny. To ich leczy, ale co ważniejsze, regeneruje nam pasek Rage'u. Powtarzamy proces aż do końca. Potem pojawiają się warianty Kratosa z ostrzem Artemidy, co mają większego kopa, i tacy, co rzucają piorunami Zeusa, ale nimi się nie musimy martwić, bo ostatnie zaklęcie gry kasuje ich mimo dystansu. Tą metodą etap pękł bodajże za 3. razem.
Finalnie gówno to daje, bo Ares jak Kerry zrywa telepatycznie łańcuchy nam z łap i rzuca nimi jak piłką w rodzinkę. Tylko że rodzinka ma słaby chwyt i praktykuje parowanie tarczą. Ząg. Bezbronny Kratos, delikatnie mówiąc zirytowany, wyrywa miecz, o którym wspominałem w trakcie wycieczki po Atenach przed kanałami. Trzecia faza jest dość nietypowa, bo walczymy totalnie inną bronią niż przez całą grę, więc warto najpierw pouczyć się kombosów. Twist polega na tym, że bawimy się tutaj w przeciąganie liny, każde otrzymane obrażenia przesuwają wspólny pasek zdrowia, w skrócie bij i nie daj się trafić. Ta faza pękła bardzo szybko i Ares pada na glebę, a my za tryumf nad tytułowym bogiem wojny otrzymujemy trofeum God Killer. Tak wracamy do początku naszej opowieści, na skraju urwiska. Olimp, pomimo tego, że Kratos zrobił co trzeba, wyzwolił się spod cyrografu i otrzymał przebaczenie reszty bogów, to nie chce uwolnić go od koszmarów o rodzinie, które go męczą. Wali magika, ale stanowisko boga wojny jest wolne, więc Atena go wyciąga i daje Olimp pasa. Jedyne co teraz musimy zrobić, to wejść na górę i usiąść na tronie jako nowy bóg wojny. Tak kończymy grę i zgarniamy Achika. Prepare to be a god. Zostały nam 3 rzeczy do zrobienia, aby zgarnąć platynkę. Pierwsza jest komicznie prosta. Wystarczy wejść w menu Extras, odpalić filmik Birth of the Beast i złapać pucharek Legend of the Twins. Druga, postrzegana przez większość jako najtrudniejsza, to Challenge of the Gods. 10 postępujących po sobie wyzwań, które musimy ukończyć bez wyłączenia konsoli czy wyjścia z gry. Po przeżyciach z drugą fazą Aresa to w sumie była przebieżka po parku, niektóre z nich były bardziej skomplikowane. Numer 1. Zrzucić oponentów z areny nie zabijając żadnego bronią. Spam chwytem i essa. 2. Wybić wszystkich piechurów i strzelców. Harpie olewamy. 3. Rozwalić wszystkie garnki na mapie. Easy. 4. Eliminacja minotaurów bez ubicia żadnych innych oponentów. Zamiana w kamień i ostrze Artemidy w ruch. 5. Wystrzelać z balisty wrogów nie zabijając ludzi. Tutaj waliłem na oślep, nie mogłem złamać timingu. 6. Skakanie po platformach, do końca unikając zestrzelenia przez łuczników. Tu bez żadnych tipów, po prostu do boju. 7. Ubić wszystkich wrogów i nie dostać żadnego hita. Tutaj miałem najwięcej problemów, ale technika na spam L1 plus kółko w powietrzu, wyrzucająca oponentów z mapy oddała. Brute force i za którymś razem zaskoczy. 8. Po prostu ubić wszystkich wrogów. Przy zastosowaniu triku z poprzedniego wyzwania, czyli L1 plus kółko w powietrzu, easy win. 9. Ubić 4 cyklopy. Przeszkadzają nam satyry, ale je olewamy. Tutaj atak L1 plus trójkąt załatwia sprawę. Parę prób i załatwione. 10. Wjechać windą na wysoką platformę, każdy pokonany wróg powoduje wjazd o parę centymetrów wyżej. Generalnie to wyzwanie jest postrzegane jako najtrudniejsze, ale mi tutaj pomógł spam L1 plus kółko w powietrzu i jakoś szybko poszło. Po zrobieniu wszystkiego wpada trofka I'll take the physical challenge. Ostatnia rzecz, która stoi między nami a platyną, jest speedrun. Przejść grę poniżej 5 godzin. Przepis na to taki, że wybieramy najniższy poziom trudności i strój krowy, bo daje nam nieskończoność many. Gdy tylko zdobędziemy pierwszą magię, czyli gniew Posejdona, każda walka polega na klikaniu jednego przycisku. I tak przez całą grę. Jest parę trików, które pozwalają omijać duże fragmenty gry, jak na przykład całe Rooftop of Athens, ale jest to dosyć skomplikowane. Trik, którego używałem cały czas, to połączenie ostrza Artemidy i gniewu Posejdona. Najlepiej to widać przy skipnięciu obu naszyjników w Cliffs of Madness. Przytrzymanie trójkąta, gniew Posejdona, 2 ciosy, kwadrat, gniew, 2 ciosy i tak dalej. Jeśli chcemy poruszyć się do przodu, robimy 3 ciosy. W ten sposób można się dostać dosłownie wszędzie. Ja grę ukończyłem w 2 godziny i 40 parę minut z hakiem. Gdy tylko usiądziemy na tronie, wpada ostatnia trofka za speedrun. Speed of Jason McDonald. I zaraz po niej upragniona platynka. Trophy of Zeus. Wow. To była moja pierwsza platyna ever. Bardzo zależało mi, żeby to właśnie pierwszy God of War był tym pierwszym symbolicznym pucharkiem, ponieważ łączy mnie z nim wiele wspaniałych wspomnień i jest to gra dla mnie mega sentymentalna. Gra. Chyba się powtórzyłem. Nie wiem. Zapraszam na streamy Twitch TV/Luigi. W planach mamy różne gry, między innymi Pozostałe Gowy, parę gier od Rockstara, to co mi się nawinie pod ręce, jakiś Resident Evil, tego typu rzeczy. W każdym razie dzięki ci za spędzony tutaj ze mną czas. Dej suba, no i mam nadzieję, że do zobaczenia, nie? Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me